Hubert Tawkowi, milionerzy, Dariusz Błażejewski, witam Państwa. Marcin w pięknym stylu awansował do kolejnego odcinka. 40 000 złotych na koncie i 2 koła ratunkowe. Doskonała perspektywa na jeszcze większe pieniądze. Do gry zapraszam Marcina. Cześć Marcinie, zapraszam. Dobry wieczór Marcinie jeszcze raz. Dobry wieczór. Jak wrażenia po ostatnim odcinku? Ojejku, jak było świetnie. Nie spodziewałem się, że taki fajny wynik zdobędę. No właśnie, zdobyłeś 40 000 złotych, 2 koła są nadal, no i to jest dobra perspektywa na osiągnięcie naprawdę genialnego wyniku. A powiedz mi, czy jak przychodziłeś tutaj do studia, to miałeś jakieś swoje minimum, jakieś oczekiwania co do swojej gry? Ja oczekiwałem, że wyjdę przynajmniej z 1000. Tym razem wyjdę na pewno 10 razy więcej, a może nawet i większe kwoty. Tak jest, 10 to już 10 razy więcej niż myślałeś, bo 10 000 to twój drugi próg gwarantowany, natomiast ty masz jeszcze 4 razy więcej, bo 40 000. I jeżeli powiesz, że jesteś gotów, to będziemy kontynuować. Gramy o 1 000 000? To też ja tobie zadam pytanie, czy gramy o 1 000 000? No ba! Zatem kontynuujemy grę o 1 000 000 złotych. Bądźcie Państwo z nami. A pierwsze pytanie dzisiaj wieczorem jest za 75 000 złotych. Posłuchaj. Które z tych pasm górskich jest położone tylko we Francji? Pireneje, Ardeny, Vogezy, Alpy. Na to pytanie nie mam zielonego pojęcia. Może mogę się ciebie zapytać? Możesz, jeżeli powiesz, że ostatecznie. Ostatecznie. W takim razie kolejne koło ratunkowe to pytanie do prowadzącego, pierwsze dzisiaj wieczorem, o to, co ja na ten temat myślę. Na pewno nie będą to Alpy, bo Alpy mamy i we Francji, w Szwajcarii i we Włoszech. A, B i C. Pireneje, Ardeny, Vogezy. Pireneje pasowałyby tylko do Francji. Takie też miałem odczucie, taki typ. Ale drugim był Alpy i nie, też... Alpy na pewno nie, no... ale ciężko mi będzie wskazać tutaj odpowiedź jednoznacznie. Mogę zasugerować Pireneje, ale... A Ardeny z czym ci się kojarzą? No właśnie nie kojarzą mi się zbytnio, tak więc pozostanę... Chociaż w sumie... A Pireneje to nie jest przypadkiem w innym zakątku świata? Nie myślałeś o tym? No teraz mi dałeś zagwozdkę. Nie chcę rozdzielać tego pytania na czynniki pierwsze, bo sam się zaraz pogubię, więc niestety, ale tutaj nie chcę udzielać ewentualnej błędnej odpowiedzi, dlatego pozostawię cię z tym pytaniem. Ostatecznie. Masz jeszcze zamianę pytania w razie czego. No i teraz mi skoczył do głowy typ B Ardeny, ale zaczynam odczuwać, że ja intuicyjnie na to pytanie nie odpowiem wystarczająco pewnie. Wolałbym więc użyć zamianę pytania. Ostatecznie? Ostatecznie. A zatem zamieniamy to właśnie pytanie. Marcinie, a gdybyś musiał wybrać niezobowiązująco, to w co byś strzelił? Wybrałbym A, Pireneje. To zobaczmy, czy A to poprawna odpowiedź. Otóż nie! Poprawna odpowiedź to C, Vogezy.
leżą tylko i wyłącznie na terenie Francji. Nie kojarzę tej nazwy w ogóle, więc jednak dobrze, że tego koła ostatniego użyłem. No to... bym odpadł. To teraz otrzymasz wymienione pytanie z kategorii, którą wybrałeś, czyli... Historia telewizji. To zobaczmy, jakie będzie to pytanie. Kto nigdy nie prowadził teleturnieju Wielka Gra? Zamykam oczy. Stanisława Ryster, Edyta Wojtczak, Joanna Rostocka, Ryszard Serafinowicz. Teleturnieju Wielka Gra nigdy nie prowadziła Edyta Wojtczak, z tego co pamiętam. Stanisława Ryster była ostatnim prowadzącym tego teleturnieju. Ryszard Serafinowicz był pierwszym. I Joanna Rostocka była przed Stanisławą Ryster, więc poproszę o Edytę Wojtczak ostatecznie. Proszę bardzo. Cóż, no chyba Stanisława Ryster była najpopularniejszą prowadzącą Wielkiej Gry. Niestety odeszła od nas w marcu tego roku. Natomiast poprawna odpowiedź na to pytanie, Marcinie... Nie jest Ryszard Serafinowicz. Nie. Nie jest Joanna Rostocka. Nie. Jest Edyta Wojtczak. Tak jest! Brawo. Edyta Wojtczak była speakerką telewizji polskiej, z tego co pamiętam do jakoś końca lat 80. lub początku 90. była jedną z pierwszych, na pewno w 66 roku już pracowała w TVP. A propos jeszcze takich dat historycznych, Ryszard Serafinowicz prowadził ten program w latach 1962-69, a Joanna Rostocka w latach 69-73. Tak jest. No i Stanisława Ryster oczywiście później. Świetnie. Ostatnie 4 pytania do miliona, Marcinie. Dobra, teraz gramy? Się zaczyna drabinka porządna. Gramy? Tak, gramy. Oto pytanie. W filmie z 2002 roku tytułową Pokojówką na Manhattanie jest Angelina Jolie, Eva Longoria, Megan Fox, Jennifer Lopez. Mimo że się zajmuję prawie zawodowo kasetami wideo, to ja tego tytułu nie trafiam często. Nie wiem, może raz kiedyś trafiłem, ale nie kojarzę, bym ten tytuł kiedykolwiek miał. Nie kojarzę tego filmu, nawet nie wiem, o czym był. Jeżeli nie jesteś pewien, możesz zabrać to, co masz, a masz aż 75 000 złotych. Grasz oczywiście o większe pieniądze, niemniej błędna odpowiedź to możliwość utraty 65 000. No ja mam 75 000, co dla mnie satysfakcjonująca kwota, zdecydowanie. Mimo że 10 000 też była satysfakcjonująca de facto, to jednak nie czuję się na tyle pewien, by tutaj zaryzykować. Grasz o 125 000, tak. 75 000 masz, 65 000 jest do zaryzykowania. Co robimy, Marcinie? Chcesz może zaufać swojemu szczęściu, czy może chcesz raczej zrezygnować z dalszej gry i wziąć to, co masz? Dobra, Jennifer Lopez, ostatecznie. Stało się, zaznaczam. Pytanie za 125 000. Mamy już odpowiedź. Zaznaczyłeś D, Jennifer Lopez. Których tak naprawdę nie muszę mieć, bo ja gram dla zabawy. Zaryzykowałem dla zabawy. Zaryzykowałeś. I tak. Słusznie zrobiłeś, to poprawna odpowiedź! Brawo! 125 000 złotych. To co, jedziemy dalej? Tak.
Nie spodziewałem się tego. Słuchaj, 3 pytania dzielą cię od miliona. 3 pytania. Posłuchaj pytania za 250 000 złotych. Dla zielonoświątkowców najważniejszym dniem w roku jest Wielki Piątek, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Boże Ciało, zesłanie Ducha Świętego. Jeśli to jest najważniejszy dzień w roku, to jeden z tych wariantów to będzie miał inną nazwę, Zielone Świątki. Masz jakiegoś faworyta wśród tych 4 odpowiedzi? Nie wiem, ja bym odrzucił Wielki Piątek. Reszta opcji jest wciąż w grze. Próbuję sobie przypomnieć, jakie daty były dla każdego święta. Z tego co pamiętam, jedno święto było jakoś 29 maja, z tego co pamiętam. Później to chyba jest zesłanie Ducha Świętego, a później jest 15 sierpnia jakoś, już niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wielki Piątek to jest albo marzec, albo kwiecień. Boże Ciało nie mogę sobie przypomnieć, ale mam... Nie chcę mówić, jaki mam typ dotyczący Bożego Ciała. Poza tym już dociągnąłem do naprawdę fajnej sumy, którą nie myślałem, że ja w ogóle osiągnę. No, masz 125 000 na koncie, grasz o 250 000. Gdy odpowiadałem na pytanie za 125 000, to naprawdę myślałem, że odpadnę na tym pytaniu, ale los akurat tak chciał, że zaznaczyłem nową odpowiedź. Marcinie, masz 125 000, grasz o 250 000. Jaka decyzja? Proszę o zaznaczenie odpowiedzi D, zesłanie Ducha Świętego. Ostatecznie. Proszę. W ich wierze to wydarzenie 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa było początkiem Kościoła, a tym świętem jest zesłanie Ducha Świętego! 250 000 złotych! No właśnie tak to się robi, proszę Państwa. 250 000 złotych w Ubertawkowych Milionerach po raz kolejny. A to oznacza, Marcinie, że przed Tobą pytanie za 500 000 złotych. Czyli 2 pytania do 1 000 000 i szczerze mówiąc, tych emocji, które czułem przy ostatnich 2 pytaniach, nie mogę pomylić z niczym innym. Zatem grajmy. Pytanie za 500 000 złotych, Marcinie, dzisiaj wieczorem jest takie. Georges Danton porównał rewolucję francuską do Boga, Jowisza, Neptuna, Marsa, Saturna. Mi się kojarzy coś, że Emmanuel Macron coś mówił. Chce rządzić jak Bóg Jowisz. To jest mocno zakorzenione w mitologii rzymskiej, na którą Emmanuel Macron się powoływał i myślę, że Georges Danton też mógł się powoływać, ale muszę jeszcze pomyśleć. Neptun i Mars zdecydowanie odrzucam. Saturn też, z tego co pamiętam, był dość ważną planetą w mitologii, ale nie wiem, czy to było imię Boga. Jedynym pewnikiem jest to, że Jowisz był Bogiem.
grasz o 500 000 złotych. Do stracenia przy tym pytaniu jest, uwaga, 240 000, no ale jeżeli odpowiesz poprawnie, to usłyszysz pytanie za 1 000 000. Skusisz się na A? Muszę pomyśleć. To jest pytanie za 500 000. Ryzyko, że jest pułapka, jest większe. Szczególnie, że są dwa typy, które dla mnie mogą być prawdopodobne. Ale to Emmanuel Macron mówił, że chce rządzić jak Bóg Jowisz. Teraz muszę pomyśleć, czy inna osoba mogłaby też na to samo wpaść, gdyby nie słyszała tego przemówienia. I też nie wiedziała, kto to jest Georges Danton. Georges Danton. Georges Danton. Dobrze? Georges Danton. Chodzi o rewolucję francuską z 1795. Chyba. Ja niestety nic nie mogę dodać. To, co widzisz na pytaniu przed sobą na ekranie, to wszystko. Dobra, Jowisz, poproszę o zaznaczenie. Ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam A. Marcinie, poprawna odpowiedź na to pytanie to nie Neptun. Nie Neptuna, nie Marsa, ale Saturna. D. No cóż, pogodziłem się z tym. Czyli odpowiedź, której w sumie nie brałeś pod uwagę. To XVIII-wieczne wydarzenie dokładnie zostało określone słowami rewolucja, jak Saturn pożera własne dzieci. Marcinie, piękna gra, naprawdę cudownie odpowiadałeś na pytania i wychodzisz ze studia z całkiem niezłą sumą pieniędzy, bo wygrywasz 10 000 złotych. Marcinie, dziękuję Ci za grę. Proszę bardzo. Dziękuję. Marcin walczył dzielnie, ale rewolucja francuska niestety go pokonała, ale udało mu się zgarnąć jednak 10 000 złotych, a my nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. Przed nami kolejna gra, a zagra Michał Łobel. Cześć Michał. Witam. Zapraszam. Ostatni będą pierwszymi? Zobaczymy. Michał Bobel to ostatni zawodnik, który stoczy bój o 1 000 000 złotych w hubertawkowych milionerach. Michał jest magistrem, inżynierem Politechniki Warszawskiej, a pracuje jako kontroler jakości kas i drukarek fiskalnych. Tym razem przetestujesz jakość naszych pytań. Tym miejmy nadzieję najważniejszego za 1 000 000 złotych, ale to za moment. W gronie zainteresowań Michała są również kostki Rubika. Robisz to hobbystycznie, czy jeździsz może na jakieś zawody? Raczej hobbystycznie. Moja kolekcja jest okazała, ale raczej idę w różnorodność, jeżeli chodzi o kostki, a nie, że kilka tych podstawowych, które są turniejowymi, je ćwiczę tak do końca, na maksa. A najbardziej skomplikowana kostka, jaką układałeś, to jaka była? Ostatnio układałem kostkę 10×10. Taka klasyczna sześcienna, ale zamiast 3 kostek na krawędzi, jak w tradycyjnej kostce, jest 10. Niesamowite. No zobaczymy, jak poradzisz sobie z, powiedzmy to, kostką Rubika, ale w postaci gry o 1 000 000 złotych. Zobaczymy. Tu jest 12 pytań.
2 progi gwarantowane, 1000 to pierwszy próg, drugi natomiast jest ruchomy i do tego koła ratunkowe to pół na pół, telefon do przyjaciela, pytanie do prowadzącego i po osiągnięciu drugiego progu gwarantowanego ruchomego otrzymasz 4. koło, czyli zamianę pytania. W porządku. Gotowy do gry? Tak. Zatem proszę Państwa, rozpoczynamy ostatnią grę w Hubertawkowych Milionerach, grę o 1 000 000 złotych. Zaczynamy. A pierwsze pytanie jest takie. Miara kąta wewnętrznego w kwadracie to 50 stopni, 90 stopni, 110 stopni, 140 stopni. Kąt wewnętrzny, no to zaznaczmy odpowiedź B, 90 stopni. Tak, rzucam zaklęcie ostatecznie. Proszę bardzo. Oczywiście, że tak, poprawna odpowiedź. Super. Masz 500 zł, grasz o pierwszą sumę gwarantowaną. Ktoś ubrany niestosownie wystroił się jak stróż w Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, Środę Popielcową, 3 Króli. Kurczę blade. Niby słyszałem, ale tak do końca pewien nie jestem. Stroił się jak stróż w Środę Popielcową. Stroił się jak stróż w Zesłanie Ducha Świętego. Stroił się jak stróż w Boże Ciało. Stroił się jak stróż w 3 Króli. Nie no, najbardziej mi pasuje Boże Ciało, ale powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli ktoś lubi zmieniać sobie te powiedzenia, to może sobie każde święto dokleić. No. Dobra, weź. Co ma być, to będzie. Zaznaczmy to Boże Ciało. Ostatecznie? Tak. Zaznaczam. Niepewnie zaznaczyłeś. Mam swoje powody. Rozumiem, ale w tym przypadku niesłuszne, masz gwarantowany 1000. Najczęściej mówimy tak w sytuacji, gdy ktoś ubierze się zbyt elegancko, jak na daną sytuację. Wtedy mówimy, ale wystroił się jak stróż Boże Ciało. No dobrze, masz 1000, Michale, to oznacza, że teraz możesz ustawiać sobie już próg gwarantowany aż do pytania za 500 000 złotych. Czy to jest ten moment? Nie. Zatem gramy dalej. Oto pytanie. Polski serial obyczajowy z lat 1997-2010 to Stalowo-Wolscy, Noworudzcy, Skarżysko-Kamieńscy, Złotopolscy. Jedyny serial, jaki sam kojarzę, to będzie serial Złotopolscy. Inne odpowiedzi po prostu troszkę mnie rozbawiły. Skarżysko-Kamieńscy mi się podoba. Osobiście. No ale nie no, z tych 4 to tylko Złotopolscy mogą być, więc zaznaczmy odpowiedź D. Definitywnie? D jak definitywnie. Proszę bardzo. D definitywnie. Poprawna odpowiedź. Masz 2000. Masz 2000, grasz o 5000 złotych. Próg gwarantowany? Nie. Oto pytanie. Puchacz, puszczyk i płomykówka to gatunki sowy. Czy może orła, czy może jaskółki, czy gołębia? Dobra, no. Puchacz mi na pewno pasuje do sowy. Z drugiej strony puszczyk mi tak troszkę w inną stronę leci.
Ale płomykówka to chyba też jest sowa, z tego co pamiętam. Sowa płomykówka, orzeł płomykówka, jaskółka płomykówka, gołąb płomykówka. Nie, no najbardziej mi do sowy pasuje. Czyli 2 z 3 mi pasują do sowy. Więc pewnie puszczyk nie jest żadną podpuchą. Pewnie też jest sową. Ale kurczę, no to... Jestem niby po biochemii, ale tak biologię to tak... Nie, że nie lubię, ale że tak ciężko mi wchodziła do głowy. Rozumiem. W razie czego, jeżeli nie jesteś pewny, masz koła ratunkowe. Tak, ale... Kurde... Nie no, jak mi 2 z 3 pasują ewidentnie na jedną, to trzecia też nie powinna odbiegać, no. Ale jeszcze myślę nad tą płomykówką, to na pewno dobrze zapamiętałem. Dobra, no. Będzie co będzie, zaznaczę tą sowę. Ostatecznie? Tak, niech będzie. Proszę bardzo. Na ile procent byłeś skierowany ku tej odpowiedzi? Powiedzmy, że 60%, bo no, dzielę to wszystko na 33, puchacz raczej na 100%, płomykówka tak mniej więcej na 80%, a ten puszczyk mi tak średnio grał. To powiem ci tak, pytaliśmy o jeden gatunek, nie o 2. Zatem tak, to jest poprawna odpowiedź, świetnie. No tak czułem, ale ten puszczyk jakoś była niepewność. Skoro masz 5000, to grasz o 2 razy więcej. Gotowy? Gotowy. I bez progu. Na razie bez. Skoro mam wszystkie koła do wykorzystania, to nie ma co, myślę. Zatem, Michale, pytanie za 10 000 złotych dzisiaj wieczorem jest takie. Pierwszym sklonowanym zwierzęciem była owca Dolly, świnka Piggy, krowa Jacqueline, mrówka Gertruda. Nie spodobało ci się to pytanie. Znaczy... Raczej jestem pewien, ale z drugiej strony... To reakcja trochę co innego pokazała. Ta ostatnia odpowiedź mi tak dziwnie wygląda. Natomiast zanim pojawiły się warianty, to miałem w głowie owcę Dolly. Nie no, świnka i krowa raczej nie, bo one były potem klonowane, no ale z drugiej strony... Kurczę, jak można byłoby sklonować mrówkę? Poza tym jak można nazwać mrówkę, kurczę, bo to takie malutkie, no nie wiem, no to musi być owca Dolly, no. Zaznaczmy to, a niech będzie, no. Niech będzie, ale czy ostatecznie niech będzie? Abracadabra, ostatecznie. O, zaklęcie rzucone, zaznaczam. I mówię, że to poprawna odpowiedź. To był rok 1997, wtedy to się wydarzyło. Pierwszy osobnik sklonowany metodą transferu jąder komórkowych, nazwany od piosenkarki Dolly Parton. Tak jest, taka ciekawostka mi się tu na ekranie właśnie wyświetliła. No to ciekawe. Tak jest, no w końcu ciekawostka. Powiedz mi, czy jesteś gotów na kolejne pytanie? No, czy mam inne wyjście? Nie no, jestem gotów. Zatem gramy dalej. Oto pytanie.
słowo łączące symbol joannitów i film z Humphreyem Bogartem to jerozolimski, angielski, celtycki, maltański. Jeżeli to będzie zła odpowiedź, to będę tego żałował, ale trudno, bawimy się. Czuję, że to będzie Malta i chyba będę chciał to zaznaczyć. Powiedziałem jeszcze chyba, wiadomo. Dlatego czekam na magiczne słowo. Ja się cykam cały czas. Nie, to będzie Malta jak nic. No. Zaraz. Co tam? Nie, dobra, wiesz co, najwyżej to będzie piękna katastrofa. Czemu katastrofa? Jeżeli Jesteś przy pytaniu za 20 000. Jeżeli zaznaczę źle i spadnę do 1000, o to mi chodzi. No ale jednak będę chciał zaznaczyć tą Maltę i będę cię chciał poprosić właśnie o to. Czy ostatecznie? A nawet definitywnie. Proszę bardzo, już to robię. Zobacz, automatycznie się zaznacza. I automatycznie powiem, że to poprawna odpowiedź. Brawo. I to chodziło o Sokoła. Tak jest. Tak przeczuwałem. I tak, jesteś w połowie gry do miliona. 6 pytań za tobą, 6 przed tobą. Nadal komplet kół i kwestia tego, czy 40 000 ma być progiem. Nadal mam wszystkie koła, więc odmówię. Zatem gramy dalej. Oto pytanie. Murat Pasza jest bardziej znany jako Józef Bem, czy może Sulejman Wspaniały, czy Bohdan Chmielnicki, czy Mehmed II Zdobywca? Dobra, miałem jeden z tych typów, zanim się jeszcze pojawiły odpowiedzi. I jaki to był typ? Józef Bem. Jest taka odpowiedź. Bo pamiętam, że jako bohater 3 narodów, no bo Polski, no bo uczestniczył w powstaniu listopadowym, Węgier, pomagał Węgrom podczas wiosny ludów, a potem wyemigrował do Turcji i przechrzcił się na islam. I tam też pomagał im w jakichś potyczkach. Nie no, tego akurat jestem bardziej pewien niż poprzedniego pytania. Myślę, że bez problemu zdecyduję się na zaznaczenie odpowiedzi A. Józef Bem. Tak. Ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam. Murat Pasza to przybrane nazwisko Józefa Bema. Masz 40 000. Jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. To, co mam na ekranie, to właściwie to są twoje słowa. Nie musisz Więc powtarzać, pięknie to powiedziałeś, nie muszę tego powtarzać. No i teraz słuchaj, znowu jesteś pytanie dalej, znowu masz wszystkie koła ratunkowe. I myślę, że nadal się wstrzymam z tym progiem. Czyli jedziemy dalej. Tak jest. Zatem jedziemy dalej. Gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych to majówka, czy może renówka, czy może lodówka, czy może gotówka? Ojej. O, teraz to kompletnie nie wiem. Kaczka majówka, kaczka renówka, kaczka gotówka, kaczka lodówka.
Teoretycznie coś mi pasuje bardziej niż pozostałe. I która z tych 4 odpowiedzi? Najbardziej mi pasuje, tak brzmieniowo tylko, majówka. Ale jeszcze jej nie zaznaczę. Oczywiście. Masz pół na pół, masz telefon do przyjaciela i masz pytanie do prowadzącego. Mówię, stricte skojarzenia z żadną kaczką nie ma, więc pół na pół raczej mi się nie przyda. I wydaje mi się, że wydaje mi się, Darek, że ty mógł bardziej pomóc przy innych dziedzinach. Za bardzo się boję w tym momencie. Myślę, że najlepiej będzie teraz zadzwonić do przyjaciela. A kto czeka pod telefonem? Mój kolega Piotr. No dobra, zadzwonimy, zobaczymy, czy będzie wiedział, czy nie. Jeżeli się okaże, że nie, no to będziemy kombinować dalej. Czy ostatecznie dzwonimy? Myślę, że tak. Tak, dzwonimy. Dobrze, zatem dzwonimy. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór. Dariusz Błażejewski z programu Hubertawkowi Milionerzy. Piotrze, sytuacja jest taka, twój przyjaciel Michał gra w tej chwili o 75 000 złotych. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze sobie radzi, tak? To jest jego pierwsze koło ratunkowe na dodatek. Tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że coś pomogę. No właśnie, i teraz Michał przeczyta ci pytanie z 4 wariantami i wasz czas na połączenie to 45 sekund. Michale, gotowy? Tak jest. Zatem możesz zacząć czytać pytanie. Uwaga, czas start. Dobra, Piotrek, słyszysz mnie dobrze? słyszę cię. Dobrze. Gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych to A. Majówka, B. Renówka, C. Lodówka, D. Gotówka. Lodówka bez mrugnięcia okiem, jestem pewien. Lodówka? Tak, na 100. Odpowiedź C, tak? Tak, A to proszę. ostatecznie. To ja muszę powiedzieć ostatecznie, ale to... Kurczę, dzięki. Ja w ogóle tego nie podejrzewałem Jeszcze macie raczej. 15 Ja sekund. znałem. Znałeś? No to okej, no to... Jeżeli mówisz, że na 100%, to ci ufam. Dzięki wielkie. Jedziesz dalej i powodzenia. Przejdziesz dalej. Spoko, na razie. Hej. Pewne wskazanie. No to pójdziemy w to. On powiedział lodówka, tak? Tak. No to zaznaczmy tą lodówkę, no. Najwyżej będzie na niego ostatecznie lodówka. Proszę, zaznaczam. Rozważałeś majówkę, prawda? Tak. No, na majówkę to można pojechać renówką, zabrać ze sobą lodówkę i wydać też trochę gotówki przy okazji. Wszystko pasuje. Tak, a poprawna odpowiedź na to pytanie to lodówka. Jest. Dzięki Piotrek. Dzięki Piotrek. My znamy lodówkę pod trochę innym znaczeniem, ale jest też kaczka zamieszkująca tundrę w Euroazji i Ameryce Południowej. Okej. No, słuchaj, 4 pytania do miliona, nadal nieustawiony próg gwarantowany i 2 koła są. No właśnie. Co teraz? No się zastanawiam nad tym progiem, ale może... Nie, myślę, że... Nie wiem, no bo... Te ostatnie 5 pytań to rzeczywiście mogą... Już tutaj zaczęły się problemy. A coś czuję, że następne pytania też mogą być takie, że ciężko będzie je przejść. Dobra, ustawmy ten... Nie wiem.
No, musisz zdecydować. Ja Kurczę, za no. ciebie nie zdecyduję, Wiem, słuchaj. wiem, no. A wiesz co, może z 2 kołami jeszcze sobie poradzę. Jaka decyzja, Michale? Co sądzisz? Może jeszcze odpuśćmy sobie ten próg. Niech będzie, odpuśćmy. Zatem gramy dalej. Pytanie za 125 000 złotych. Jedziemy. Od wygranej w konkursie Eurowizji karierę rozpoczęła, ucieszyłeś się, bo... Bo tak, śledzę w miarę na bieżąco, aczkolwiek w tegorocznych jeszcze nie oglądałem, ale znam wyniki. Okej, zobaczmy. Oceana, To nie ona, Helena Wądraczkowa, też nie ona, Samantha Brown, chyba też nie. Celine Dion. To będzie Celine Dion. W 88 wygrała piosenką Ne partez pas sans moi. Co ciekawe, jest Kanadyjką, ale wtedy reprezentowała Szwajcarię. I to był rok 88. Więc nie ma co przedłużać, zaznaczmy Celine Dion ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam, po tak pewnej decyzji. Sam jestem ogromnym fanem Eurowizji, z wielką radością i przyjemnością mogę ci powiedzieć, że to poprawna odpowiedź. Piękne pytanie, prawda? Tak, specjalnie dla mnie. Idealne, to może kolejne pytanie również będzie dla ciebie, kto wie? No ale to... No niby mam nadal te 2 koła, no ale... No właśnie, czy tu próg gwarantowany? Uwaga, jesteśmy bardzo wysoko, 125 000 i nadal nie ustawiłeś progu gwarantowanego. O kurczę, co by było, gdybym ustawił na 500 000? O, słuchaj, masz taką opcję, jeżeli się zdecydujesz i kolejne pytanie pójdzie ci bardzo dobrze. No tak, ale to... Nie no, 2 koła na ewentualne te 2 pytania, które są przede mną. To jest w moim zasięgu, ale... Czy nie lepiej byłoby przejść następne, potem mieć bezpieczne do 500 000 i wtedy za 1 000 000 ewentualnie trochę zaryzykować? Bo jeżeli bym ustawił na 500 000, no to do 500 000 musiałbym grać mając z tyłu głowy, że mogę spaść cały czas do 1000. Tak, do 1000. No dobra, no może... Dobra, jeżeli mamy tą możliwość, to spróbujmy to zrobić. Nie ustawiam teraz progu, będziemy ustawiać na 500 000 i spróbujemy. Okej, to niezwykle, nie wiem jak to powiedzieć, szalona decyzja i trzymam kciuki, że taka strategia się powiedzie w twoim przypadku. Oby, zobaczymy. Zatem jedziemy dalej. Pytanie za 250 000 złotych, Michale. Posłuchaj. W logo Solidarności maszt z flagą jest częścią litery D, N, S, L. To jest taka historia najnowsza trochę. Coś tam w głowie typuję, ale myślę, że to może być dobre pytanie dla ciebie. Co takiego Nie z wiem, głową? nie wiem. Ja nic nie mogę powiedzieć na chwilę obecną. Spytam się ciebie, Darek, bo boję się bez koła na to odpowiadać, więc myślę. A wydaje mi się, że... A mam nadzieję, że możesz to wiedzieć. Mam rzucić zaklęcie, tak? Musisz powiedzieć, czy ostatecznie. No to... Darku, ostatecznie chciałbym cię poprosić o pomoc. Zatem, proszę Państwa, co ja na ten temat myślę?
Jak zadałem to pytanie, to wydawało mi się, że wiem. O, Natomiast jak pojawiły się odpowiedzi, to stwierdziłem, że nie wiem. ojej, nie, proszę cię. Bo teoretycznie powinno to być S. Też to był jeden z moich 2 typów. Próbuję to sobie zwizualizować, jak to wygląda. Jeżeli to by była S-ka, to po prostu przy zawinięciu w górę by się przedłużyła, tak? Czy coś w ten deseń? Natomiast wiesz, jaki ja miałem jeszcze drugi typ? No. Myślałem o L-ce, że jeżeli byłaby to mała L-ka, to mogłaby dobrze wyglądać jako maszt. Aha, że jest podstawa i potem jest w górę, okej. No, nie pasuje mi D. W ogóle D, nie mogę sobie zwizualizować, jakby miało być to D połączone z... Nie no, a chociaż, bo to raczej były tylko duże drukowane litery, to nie było żadnych takich mniejszych. Tak, tak. prawda? W sumie teraz to każdy... Gdyby ktoś pomyślał o małym D, to wtedy może jeszcze, ale duże D nie. N, że niby ta druga A jeżeli pionowa... tam jest NSZZ Solidarność? No właśnie. No właśnie, i wtedy byłaby NK jako pierwsza, chociaż z drugiej strony SK jest jako druga. Na pewno nie Z, bo nie ma jej wśród 4 odpowiedzi. Jeżeli to jest NSZZ Solidarność, to mogłoby to faktycznie być N. Kurczę, no ale to jest naprawdę ciężkie. To jest moje skojarzenie i chyba cię pozostawię z tym. Że albo N, albo S, tak? L. N jako NSZZ Solidarność. Albo S jako S Solidarność. jako Solidarność z końcówką, L jako maszt. No D odrzucam, nie pasuje mi tu kompletnie i na tym pozostawiam cię. Tak? Ostatecznie. W porządku. Z tymi skojarzeniami. No ale dobrze, że mi o tym NSZZ przypomniałeś, bo rzeczywiście o tej N nie pomyślałem, a to może być tak, że niby S, chociaż teraz jak SK jest niby oczywista od Solidarności, to może być pułapką. No to teraz jest nas 2 przy tym pytaniu, ale ja już się nie mogę odzywać. Tak, wiem. Jeżeli coś by się wyeliminowało, może mi się rozjaśni. Więc użyjmy tego pół na pół. Ostatecznie. Zatem bardzo proszę o odrzucenie 2 błędnych odpowiedzi, pozostawienie 1 poprawnej i 1 błędnej właśnie teraz. To jest ostatnie. Została NK i została SK. Nie jest to na pewno L i D. Nie, kurczę. I co teraz? Nie no. Nie przedłużajmy już tego, ostatecznie się... Ostatecznie Nie, się... kurczę, sorry, wstrzymuję się cały czas. Cały czas się wstrzymuję. Nie no, ale jest cały czas... Nie wiem, no... Cały czas jednak wolę się wycofać i wziąć te 125. Dobra, wycofuję się. Już niech będzie. Koniec. Koniec gry. Ostatecznie rezygnuję. Zatem wygrałeś 125 000 złotych. Wielkie brawa. Ależ to był roller coaster. Za mocno zacząłem... Za bardzo spanikowałem już po pół na pół i zacząłem się motać. No to teraz przekonamy się, jaka była poprawna odpowiedź finalnie. Zobaczymy. Jeżeli bym się odważył, postawiłbym jednak tą eskę, o której myślałem od początku. To zanim zaznaczymy, ja powiem tak, ja bym zaznaczył N-kę, a ty byś zaznaczył S-kę. Zobaczmy. Otóż... Nie, jednak N-ka. Dobrze myślałem. Logo to czerwony napis Solidarność z masztem wychodzącym z litery N. Z N-ki, z pierwszej litery. Spoko, czyli... Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Posłuchaj, gdyby zostało N i L, to też bym miał wątpliwości, ale prędzej bym się No tylko przy D nie mieliśmy ale wątpliwości. Tak. No tak. Wow. Szkoda? Szkoda, że nie zaufałem? Ale z drugiej strony jednak ostatecznie
Słuchaj, Chyba dobra decyzja. piękna wygrana, 125 000 złotych, proszę o duże brawa dla Michała. Tak jest, należą się, brawo. Michale, dziękuję za grę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niestety wszystko co piękne szybko się kończy. Ten odcinek to meta w naszych rozgrywkach. Dziękujemy za cały sezon. 25 lat milionerów to kawał pięknej historii. Cieszę się, że również i my mogliśmy przyczynić się do uczczenia tak ważnej rocznicy. Realizacja programu nie byłaby możliwa bez nieocenionej pomocy naszych patronów, którzy wsparli nasz projekt. Nazywam się Dariusz Błażejewski, a to byli Hubertawkowi milionerzy. Dobranoc.